Od lat mikrobiota jelitowa fascynuje naukowców. I jedną z bakterii, która pojawia się w setkach badań, jest Akkermansia mucinifila. Nie dlatego, że jest lekiem, ale dlatego, że jej obecność dość konsekwentnie koreluje z dobrym stanem zdrowia jelit, także w kontekście masy ciała i metabolizmu. Dziś wyjaśnimy, co o niej wiemy, co mówią badania i jaki może mieć potencjał w kwestii zdrowia metabolicznego i odchudzania. A Ty zasubskrybuj tabletkę wiedzy, aby nie przegapić kolejnych ciekawych treści od farmaceuty. Gotowi? Zaczynamy. Akkermansia mucinifila to bakteria naturalnie występująca w jelitach ludzi i ssaków. Nie jest patogenem, wręcz przeciwnie, uznawana jest za jeden z wartościowych elementów mikrobioty. Jej nazwa pochodzi od mucus, czyli śluz. I to dlatego, że żyje bezpośrednio w warstwie śluzu jelitowego i wykorzystuje go jako źródło energii. Brzmi to paradoksalnie, bakteria, która zjada śluz, ale w praktyce to, co robi, nie niszczy jelita, tylko pomaga je utrzymać w zdrowiu. To wyjątkowe środowisko i tryb życia sprawiają, że bakteria ta może oddziaływać na wiele procesów biologicznych w jelitach i poza nimi. Dlaczego to, co robi, jest ważne? Może się wydawać dziwne, że bakteria żywiąca się śluzem robi coś dobrego, ale w praktyce stymuluje odnowę warstwy śluzu jelitowego, wspiera barierę jelitową, przyczynia się do większej szczelności jelit, względem wpływa na obniżenie lokalnego stanu zapalnego, który sam w sobie ma ogromne konsekwencje zdrowotne w wielu chorobach. Poprzez te działania bakteria może pośrednio wspierać lepszy metabolizm, mniejsze przeciekanie jelit i mniej systemowej reakcji zapalnej, co jest szczególnie ważne u osób z zaburzeniami metabolicznymi. Bariera jelitowa to nie tylko fizyczna ściana, to aktywna struktura, która decyduje, co może przedostać się do organizmu, a co nie. Kiedy jest uszkodzona, przez jelita przeciekają cząsteczki, które mogą wywoływać stan zapalny i zaburzenia metaboliczne. Badania pokazują, że obecność Akkermansia mucinifila jest związana z lepszą integralnością bariery jelitowej, koreluje z niższym stanem zapalnym, wspiera komunikację między jelitem a układem odpornościowym. To właśnie dlatego naukowcy coraz częściej mówią o tej bakterii w kontekście mikrobioty, która chroni jelita, a jelita to początek naszego zdrowia. Metabolizm, masa ciała i potencjał w odchudzaniu. To najczęściej zadawane pytanie, czy Akkermansia pomaga schudnąć? Odpowiedź jest bardziej zniuansowana niż proste tak lub nie. I tak jak nauka zwykle jest złożona, tak i tutaj mamy interesujące dane. Osoby z wyższą liczebnością Akkermansia w jelitach często mają niższą masę ciała i wskaźnik BMI, lepszą wrażliwość na insulinę, lepszy profil lipidowy, częściej niższe ryzyko otyłości i zaburzeń metabolicznych. W badaniach ludzkich ochotników z nadwagą i insulinoopornością podawanie pasteryzowanej formy tej bakterii poprawiło wrażliwość na insulinę i obniżyło niektóre wskaźniki metaboliczne. W modelach zwierzęcych, np. u myszy, suplementacja A mucinifila zmniejszała w pewnych ustawieniach. Przyrost masy ciała, masę tkanki tłuszczowej, komórki tłuszczowe były mniejsze, co sugeruje, że bakteria może modulować metabolizm energii i skład ciała. Jednak ważne jest, że efekty u ludzi są bardziej subtelne niż w badaniach na zwierzętach. Bakteria nie jest magiczną pigułką na odchudzanie. Wymaga kontekstu zdrowego stylu życia, diety i ogólnej równowagi mikrobioty. Podsumowując, Akkermansia nie jest samodzielnym rozwiązaniem, ale jej obecność w jelitach może być częścią obrazu, w którym organizm metabolicznie radzi sobie lepiej. Najczęstsze mity o Akkermansii. Mit numer 1. Im więcej Akkermansii, tym lepiej. Nie, równowaga mikrobioty jest kluczowa. Skrajne wartości własne nie są celem. Mit numer 2. To gotowy probiotyk na wszystko. Nie, to część układu jelitowego, a nie lek. Mit numer 3. Można łatwo dodać ją kapsułką i schudnąć. Nie do końca. Chociaż są badania nad tym kierunkiem, suplementacja wciąż jest eksperymentalna i musi być rozumiana w kontekście całej mikrobioty. Jak wspierać Akkermansię naturalnie? To, co wiemy na pewno, to to, że Akkermansia lubi środowisko sprzyjające zdrowej mikrobiocie. Dieta bogata w prebiotyki, np. inulina, polifenole,
Różnorodność bakteryjna, unikanie przetworzonej żywności i antybiotyków bez wskazań, aktywność fizyczna i zdrowy styl życia to wszystko tworzy środowisko, w którym bakterie takie jak Akkermansia mają większe szanse się rozwijać. Pamiętaj, to nie tylko jeden mikrob decyduje o zdrowiu, ale cała sieć interakcji. Podsumowanie. Akkermansia mucinifila jest naturalną bakterią jelitową, wspiera barierę jelitową i zdrowy mikrobiom, wiąże się z korzystnymi parametrami metabolicznymi, ma potencjał wspierania zdrowia metabolicznego i kontroli masy ciała, ale nie jest cudownym środkiem ani magicznym probiotykiem. Wiedza o mikrobiocie dynamicznie rośnie, a Akkermansia jest jednym z najciekawszych kierunków badań, zarówno w kontekście jelit, jak i metabolizmu. Jeśli chcesz kolejny odcinek o innych bakteriach jelitowych, osi jelito-mózg, czy jak realnie wspierać mikrobiotę bez marketingu, daj znać w komentarzu. Subskrybuj tabletkę wiedzy. Do zobaczenia.